Witam wszystkich w kolejnym filmie. Film z cyklu Buduję fotowoltaikę, aczkolwiek temat nie dotyczy tylko fotowoltaiki, czyli końcówki oczkowe, duże, na duże prądy, a takie mamy w fotowoltaice, jeżeli chodzi o magazyny energii, ale również w samochodach i w wielu innych miejscach. I tutaj akurat będę się posługiwał końcówkami na przewód 50 mm², który jest dosyć gruby i dosyć spore prądy może przenosić. O prądach, o tym jakie przewody i tak dalej zrobię zupełnie osobny film. Tutaj chcę się skupić tylko i wyłącznie na prostej metodzie zaciskania takich końcówek na przewodach miedzianych. Jest to ważne, gdyż przy dużych prądach każda, nawet minimalna rezystancja powoduje spadek napięcia, i tym samym wydzielanie mocy i grzanie. I jest to bardzo często przyczyna uszkodzeń, a niejednokrotnie przyczyna pożarów, o których słyszymy. Nie mówi się do końca, dlaczego tak są, a jednak takie pożary się pojawiają. Temat niby prosty, bo jak wiemy, takie końcówki możemy zaciskać i praktycznie zaciskamy praskami specjalnymi do tego celu. Aczkolwiek z praktyki wiem, że dobra praska musi dobrze kosztować. Nie każdego do takich pojedynczych tutaj rzeczy na to będzie stać. Te praski rzędu 80-100 zł to różnie to się trafiają, zwłaszcza jeżeli mówimy o tych dużych przekrojach, czyli rzędu 50, może przy mniejszych tam 25 to jeszcze 16-25 to nie będzie problemu. Tutaj jest różnie, za chwilę o tym powiem. Więc co w zamian? W zamian znane na pewno urządzenie, chociaż mniej niż praska, czyli taki zaprasowywacz młotkowy. Dlaczego młotkowy? No po prostu tutaj wkładamy, w te miejsce wkładamy końcówkę. Tu oczywiście wtedy już jest włożony przewód i z góry walimy młotkiem. Tego Wam tutaj nie pokażę, bo młotek musi być odpowiedni, 1,5–2 kg i trzeba to robić na stabilnej, twardej nawierzchni, jakiejś betonowej czy innej stalowej, ale takiej, na której będzie się miało pewność, że po paru uderzeniach to się podłoże nie zniszczy. Także jest to istotne. I uderzamy dotąd, aż poczujemy, da się to wyczuć, jak już parę razy zrobicie, będziecie mieli wprawę, aż poczujemy, że już dalej to się nie ugniata. Proste urządzenie, można kupić tego typu praski na różne rodzaje przewodów. Ta jest teoretycznie uniwersalna, no wiadomo, jak uniwersalna to przeważnie do niczego, aczkolwiek do tych większych przewodów się nadaje i bez problemu można je tutaj zaciskać, także nie ma żadnego problemu. Więc coś takiego polecam, bo to jest najtańsze rozwiązanie. Coś takiego można kupić za 50 zł, w przeciwieństwie do słabej praski za 80. Natomiast co do samego zaciskania, na co należy zwrócić uwagę. Może niektórzy wyśmieją, może nie. To już jest kwestia, że tak powiem, podejścia. Czasami mamy dużo fachowców i efekty ich pracy kompletnie nie są fachowe. Oczywiście musimy to odpowiednio równiutko tutaj uciąć. Do tego musimy mieć odpowiednie narzędzia. Ten akurat nie za bardzo nadaje się do tej średnicy, więc nie będę w tej chwili tego ucinał. To sobie zrobię później, ale co Wam pokażę innego. W momencie jak zdejmiemy izolację, muszę uważać, żeby się tutaj, wezmę poza kamerą, żeby sobie tutaj nie uszkodzić ręki. Robię to najprostszą metodą oczywiście. Już prawie skończyłem. Trochę krzywo poszło, ale to na tą chwilę nie ma najmniejszego znaczenia. Ściągnąłem tutaj izolację. Nie wiem, czy tutaj mi się kamera zoomuje. Zaraz zobaczymy, przybliżymy. Będę chciał Wam pewne rzeczy pokazać. No niestety. O, i teraz widzimy. Tak jest ułożone są żyły. Czyli są niejako troszeczkę splecione. Nie w każdym przewodzie tak będzie, w tych dużych tak powinno być. I nie robimy tutaj tego dokręcania na siłę. Zostawiamy tak jak jest. Oczywiście tu musimy obciąć i delikatnie nasunąć końcówkę na te przewody. Niby proste, ale czasami
bywa to dosyć trudne, bo przewody się rozchodzą, no to musi być ścisło tutaj, ale tak to musi być. Na co ja zwracam uwagę? To taka moja rada, tak jak powiedziałem wcześniej, może niektórym się nie podobać. W momencie, jak już tu zdejmę izolację, staram się nie dotykać palcami. A jeżeli już, to w jakiejś rękawiczce bawełnianej, żeby nie zostawiać tutaj swoich śladów, w sensie nie linii papilarnych, ale tłuszczu po prostu. I to samo tutaj, wewnątrz. Zawsze troszeczkę delikatnie czyszczę tą końcówkę. Czyszczenie mechaniczne, nie robię żadnego chemicznego. Czyszczenie mechaniczne, delikatnie papierkiem. Tak samo tutaj można, chociaż jak świeżutko zdejmiemy, to takiej potrzeby nie ma. Te końcówki dłużej leżą, więc troszeczkę zawsze można to zrobić. I na pewno to nie zaszkodzi, usunie ewentualne zabrudzenia czy inne rzeczy, jakie tam mogły się pojawić. Nasuwamy i w tym przyrządzie zaciskamy. Jak wygląda efekt tego zacisnięcia? No to zobaczycie tutaj na zdjęciach. Tutaj jest widok z góry. Widać wzór, jakim odcisnął się ten bolec, nazwijmy to, który uderzał. Jak widać to z boku i z drugiej strony. Także takie mamy zaciśnięcie. Czy to jest dobre, czy złe? Trzeba zawsze coś takiego sprawdzić. No i oczywiście ja zarówno w tych praskach, jak i w czymś takim sprawdziłem coś takiego. A jak? No po prostu przepiłowałem to miejsce na pół. I tak oto wygląda wnętrze tej zaprasowanej końcówki. Jak widzicie, praktycznie stworzył się, można powiedzieć, jednolity materiał, co w przypadku tanich prasek nie było takie oczywiste. Czasami było widać miejsca, gdzie są pojedyncze przewody. Tutaj delikatnie takie miejsca może być widać na styku przewodu z tuleją. I gdybym to jeszcze bardziej wyczyścił, to pewnie by one zniknęły. Jak wygląda to z drugiej strony? No z drugiej strony na przewodzie wygląda, tu widzicie kształt, w jakim to się zacisnęło. No, ciężko go nim operować, jednak to jest 50 mm. To jest spód. I tu jest bok, a tu jest górna część. I jak zajrzymy do wnętrza, no to widzicie to samo. Są delikatne, pojedyncze miejsca, do których można by się, powiedzmy, ciutkę przyczepić, ale ogólnie jest bardzo dobrze. Ta metoda się sprawdza od wielu lat. Nie jest to nic nowego, ale wiem, że wiele osób o niej nie słyszało. Próbuję to robić na właśnie tanimi praskami i czasami efekty są opłakane. Ja jeszcze w wielu przypadkach, nie wiem czy i tutaj nie będę robił też, czasami dodatkowo zalutowuję te połączenia. Wtedy mamy jeszcze bardziej pewne. Oczywiście inaczej trzeba wtedy przygotować, trzeba topnikiem to nasączyć, włożyć, zacisnąć i potem troszeczkę cyny tam wpuścić. No, może nawet nie troszeczkę, a więcej. No i oczywiście jest problem z ogrzewaniem, bo wytracamy energię zarówno na przewodzie, co może nam nadtapiać tutaj izolację. Także jest to dosyć trudny proces, ale to już w takich naprawdę drastycznych przypadkach go stosuję. Nie nadaje się do połączeń, które mają sporo wibracji w czasie swojej pracy. Wtedy potrafi ta cyna popękać. Często jak to jest na niższych temperaturach, to też takie zjawisko się zdarza. Więc tutaj wtedy nie robimy tych połączeń lutowanych ze względu właśnie na wytrzymałość mechaniczną. No i widzicie jeszcze raz ta część i obok jej odpowiednik. No, uważam, że wygląda to bardzo dobrze. Aczkolwiek to nie ma wyglądać, tylko ma działać. No i działa, tak jak powiedziałem. Od lat można to zobaczyć w użyciu w różnych rejonach świata. W Polsce też, aczkolwiek rzadziej, bo tutaj większość to robią praską, pod warunkiem, że ona jest dobra. To tyle w tym króciutkim filmie. Mam nadzieję, że ktoś skorzysta z tej rady. Tani element do zaciskania. Oczywiście, no mówię, trzeba to wszystko zrobić dobrze. I takie złącza, jak już uruchomimy, często sprawdzać. Na początku zwłaszcza pracy kamerą termowizyjną, żeby zobaczyć, czy na pewno się nie grzeją. No to jest podstawa. Ale no jak chcemy mieć bezpieczną instalację wysokoprądową, tutaj mogą płynąć prądy 200 A nawet i nawet więcej, oczywiście w zależności od długości przewodu. I o tym właśnie będzie jeden z następnych filmów,
Dlatego zachęcam tych, co jeszcze nie subskrybują, a interesują się tymi tematami, do subskrypcji kanału, bo w tej serii tego typu filmy będą się pojawiały i może niektórym te informacje mocno się przydadzą. To tyle. Zapraszam do lajkowania, subskrybowania kanału. Jeżeli macie jakieś pytania, zapraszam na Facebooka, tam jest profil, Messenger, jest też na Telegramie, jak również mail, tam mnie można złapać i się ze mną skontaktować odnośnie jakichś spraw związanych z tymi filmami. Dziękuję za uwagę w takim razie i do zobaczenia przy kolejnych filmach.